Witam Was serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj zajmiemy się dziedziną funkcji i zanim zaczniemy, chciałbym z Wami omówić parę rzeczy. Mianowicie to, co będziemy napotykać tutaj w trakcie, to na pewno będą wzory skróconego mnożenia. I teraz szybkie przypomnienie z podstawowych wzorów drugiego stopnia. W pierwszej kolejności musimy pamiętać wzór na kwadrat sumy i różnicy. On wygląda w ten sposób. Zawsze będzie kwadrat jednego z elementów plus kwadrat drugiego z elementów. W środku, w zależności od tego, czy będzie plus czy minus w tym miejscu, będzie plus albo minus podwojony iloczyn tych dwóch elementów. Dla przykładu podam x minus 3 do kwadratu równa się x kwadrat plus 9, bo 3 do kwadratu to 9 i podwojony iloczyn, w związku z tym, że jest minus, wynik na minusie 6x. Czyli jak coś takiego widzimy, albo coś takiego, to musimy umieć zamienić jedno w drugie. W sensie, gdy widzimy to, musimy umieć napisać tę część, a gdy widzimy taki zapis, musimy wiedzieć, że to jest to. Na 100% przyda nam się to również i tutaj właśnie w wyznaczaniu dziedziny funkcji. Kolejny wzór drugiego stopnia, który należy pamiętać, to jest tak zwany różnica kwadratów. Nie x, tylko weźmy sobie nasze a, bo xy będą później w dziedzinach. Czyli a kwadrat minus b kwadrat równa się a minus b razy a plus b. Czyli różnica kwadratów rozpisuje się na iloczyn sumy i różnicy tych dwóch elementów. Czyli w jednym z nawiasów może być minus, w drugim plus. No i co ciekawe, kolejność tego zapisu nie ma znaczenia, gdyż mnożenie jest przemienne. Te dwa wzory musicie pamiętać, a tak naprawdę to są trzy, bo tutaj w pierwszym możemy zrobić na kwadrat sumy albo kwadrat różnicy. Jeżeli jest plus, to tu we wzorze plus, jeżeli tu jest minus, to tu we wzorze minus. Ok, jak już te wzory znamy, to następna zasada. Wyobraźmy sobie funkcję, niech to będzie funkcja g od x. Nasza funkcja będzie się składała z licznika i z mianownika. W liczniku będziemy mieć 1, a w mianowniku będziemy mieć jakąś funkcję f od x. I to już może być bardzo różnie z tym, co tutaj w mianowniku będzie. To może być zwykła funkcja liniowa, czyli jakiś czynnik liniowy, może być funkcja kwadratowa, może być funkcja wielomianowa i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to, co musicie wiedzieć o tym właśnie zapisie, to musicie wiedzieć, że f od x musi być różne od zera. Tak? Czyli to jest jakby pierwszy warunek. Jeżeli mamy taki zapis, że jest jakaś funkcja, która w mianowniku ma jakiś wielomian, musimy pamiętać, że ten wielomian nie może się równać 0. Oznacza to, że musimy obliczyć pierwiastki tego wielomianu, czyli rozwiązania, i te rozwiązania tego wielomianu nie mogą być wewnątrz dziedziny, czyli musimy wyeliminować wszystkie rozwiązania tego mianownika. Potem wyobraźmy sobie, że moglibyśmy mieć funkcję typu na przykład h od x. Ta funkcja by wyglądała w ten sposób, że to byłby pierwiastek z jakiejś funkcji f od x. I tu musimy się zastanowić, jak działają pierwiastki, bo to jest pierwiastek kwadratowy, pierwiastki drugiego stopnia. Mianowicie możemy takimi pierwiastkami pierwiastkować wyłącznie liczby dodatnie i ewentualnie 0. Więc w tym wypadku nasze f od x ma być większe bądź równe 0. I standardowo w tym miejscu może być jakiś
jakaś funkcja liniowa, jakaś funkcja kwadratowa. Musimy wyliczyć jej pierwiastki i zbadać przedział, w którym ta konkretna funkcja przyjmuje wartości dodatnie i zera. I ten przedział jest wtedy dziedziną naszej nowej funkcji. No i wyobraźmy sobie jakąś funkcję k od x, która znów wygląda jak ułamek. U góry jest jakaś liczba, jakaś funkcja, co najważniejsze, nie ma to wpływu na dziedzinę. A na dole jest pierwiastek z f od x. I to jest bardzo podobna sytuacja do poprzedniej, z tej tutaj z drugą zasadą. Z tym, że w związku z tym, że ta funkcja jest w mianowniku i jest pod pierwiastkiem, to po pierwsze nie może być zerem, a po drugie ma być większa równa 0. Więc ta informacja z zerem się wyklucza, więc może być ta funkcja wyłącznie f od x większe od 0. Nie może być równe, bo jest w mianowniku. Czyli jakby ten trzeci warunek jest kompilacją dwóch poprzednich, czyli jeżeli coś jest w mianowniku, nie może być zerem, a jeżeli coś jest pod pierwiastkiem parzystego stopnia, musi być większe równe 0. Zazwyczaj w zadaniach będziemy mieć funkcję pod pierwiastkiem drugiego stopnia, chociaż mogłaby się zdarzyć też funkcja pod pierwiastkiem czwartego stopnia, ale rozwiązywalibyśmy to w ten sam sposób jak tu. Więc przejdźmy teraz do naszych zadań. Pierwsze zadanie, dość proste. Pamiętamy, będziemy korzystać z tego, że to nie może być zerem. Czyli zapiszmy sobie x minus 3 nie równa się 0, zatem x nie może równać się 3, gdyż po dodaniu trójki wygląda to równanie, to nierównanie następująco. Zatem dziedziną tej funkcji są liczby x należące do liczb rzeczywistych, ale bez jednoelementowego zbioru 3. W ten sposób to zapisujemy jako różnicę zbiorów, czyli liczby rzeczywiste, wszystkie możliwe, bez trójki, gdyż trójka wsadzona w mianownik dałaby nam 3 minus 3, czyli 0, a wiemy dobrze, że nie możemy dzielić przez 0. Zatem przejdźmy do następnego zadania. Tutaj widzimy, że mianownik po pierwsze ma być większy od 0 i nierówny 0. Zapiszemy to w ten sposób. I jeżeli mamy taką sytuację, to wyciągamy tą funkcję spod pierwiastka, zapisujemy x minus 1 większe od 0. Rozwiązujemy bardzo podobnie do poprzedniego. Możemy obustronnie dodać 1 i wyjdzie, że x jest większy od 1. Wtedy możemy napisać, że dziedziną funkcji są xy należące do przedziału od 1 do nieskończoności. Czekajcie, lepszą nieskończoność narysuję. O, voilà. Po pierwsze, dlaczego tutaj ten nawias jest otwarty? Dlatego, że 1 nie może być w dziedzinie. Dlaczego? Gdyż jakbyśmy 1 wstawili w to miejsce, to wyszłoby nam w mianowniku 0, a nie możemy mieć 0 w mianowniku z pierwszej zasady tutaj naszej. Po drugie, dlaczego nie domykamy nieskończoności? Gdyż nieskończoność nie ma domknięcia. Nie możemy domknąć żadnej liczby w nieskończoności, bo po prostu nawet jeżeli wymyślimy sobie jakąś liczbę, na przykład 1 000 000, to zawsze może być liczba o 1 większa, czyli 1 000 001. Jeżeli wymyślimy sobie kwadrylion, to może być liczba o 1 większa, czyli kwadrylion 1 i tak dalej w nieskończoność. Nie ma liczby, którą moglibyśmy zakończyć ten nawias, więc nie możemy też domknąć prawej strony tego nawiasu. Przejdźmy do następnego zadania. Tym razem mamy troszkę bardziej skomplikowane, ale mamy tutaj dwa warunki do pokonania. Pierwszy jest taki, to już osobno tutaj napiszę, że x plus 2 musi być większe, równe 0. Poza tym x minus
5 ma być większe od 0. I zwróćmy uwagę, jak to tutaj nam się rozpisało. Licznik jest pod pierwiastkiem, czyli w sumie to możemy sobie rozpisać, że x plus 2 i x minus 5 pod pierwiastkiem to jest pierwiastek z x plus 2 przez pierwiastek z x minus 5. I w ten sposób rozpisane widzimy, że tu mamy jakby funkcję składającą się z dwóch funkcji. U góry jest pierwiastek z x plus 2, na dole w mianowniku pierwiastek z x minus 5. Czyli na dole nie może być zera, stąd nie ma tutaj większe równe, a u góry jak najbardziej mogłoby być 0, bo w liczniku 0 nic jakby nie przeszkadza, więc tutaj możemy tak to rozwiązać. Rozwiążmy jednocześnie obydwie nierówności. Tutaj dodajmy 5, tam odejmijmy minus 2 i wyjdzie nam x większe równe od minus 2 oraz x większe od 5. Jeżeli mamy problem z takimi zadaniami, w których mamy dwa przedziały, możemy sobie narysować oś liczbową i zaznaczyć obydwa miejsca, a potem narysować ich interpretację graficzną. Czyli xy są większe od piątki. Po pierwsze, niedomknięcie robimy jako kółeczko otwarte i wszystkie xy mają być większe od 5. No to jest ten przedział. Następnie to samo możemy zrobić z minus 2, tylko w tym miejscu mamy kółeczko zamalowane. Oznacza to, że minus 2 należy również do tego przedziału, który rysujemy i rysujemy go też w prawą stronę, bo xy mają być większe równe od minus 2. Następnie sprawdzamy, gdzie te przedziały się spotkały. Spotkały się na tej przestrzeni, czyli dziedziną funkcji są wszystkie xy należące do przedziału od otwarte 5 do otwartej nieskończoności. Dlaczego otwarte? Bo piątka należy wyłącznie do tego przedziału, a tu nie należy. Więc jeżeli szukamy części wspólnej tych dwóch przedziałów, to ta piątka należąca wyłącznie do jednego z przedziałów nie należy do części wspólnej, czyli do dziedziny. Czyli w części wspólnej piszemy, że piątka jest otwarta, znaczy to, że nie należy do dziedziny funkcji. A dziedziną są wszystkie xy od 5 do nieskończoności. Przejdźmy do kolejnego zadania i tu, jak się przyjrzycie, już mamy pierwszy wzór skróconego mnożenia, o czym wspominałem wcześniej, o czym uprzedzałem, że tak się stanie. Zatem przejdźmy, zróbmy sobie taki trik. Przejdźmy tutaj niżej do obliczeń. Oho. Tutaj sobie przenieśmy nasze obliczenia i dalej kontynuujmy. Zatem widzimy na pewno, że x kwadrat minus 9 w związku z tym, że jest w liczniku, musi być większe równe od 0. Natomiast x plus 3 nie może być zerem. Zatem x nie może być minus trójką, a to rozpiszemy na dwa nawiasy, czyli x minus 3, x plus 3 nierówne, większe równe 0. Przyjrzyjmy się, skąd się wziął ten wzór. Przypomnijmy sobie wzór na różnicę kwadratów, że jeżeli mamy coś do kwadratu minus coś do kwadratu, to zapisujemy to w dwóch nawiasach, które są ze sobą pomnożone ze zmienionymi znakami wobec tych czynników. I rzeczywiście mamy x do kwadratu oraz minus 3 do kwadratu. 3 plus minus xx. Mam nadzieję, że to widzicie. Może być też problem z ogarnięciem tego, jaki tu jest przedział. Ja to zawsze sobie, jeżeli mam taki problem, rysuję oś liczbową, zaznaczam minus trójkę, spoglądam na współczynnik przed tymi dwoma nawiasami, zauważam, że tutaj stoi
1. Nie muszę jej pisać, bo jeżeli nic nie stoi przed nawiasem, to tam właśnie stoi taka 1. Więc zauważam, że jest 1 na plusie. Oznacza to, że taka funkcja kwadratowa jest uśmiechnięta, czyli ma ramiona do góry. Szukamy x'ów, które są większe równe od 0. Są to te przedziały, te części wykresu. Czyli od minus nieskończoności do minus 3 oraz od 3 do nieskończoności i na trójkach domknięte. Lecz pamiętajmy, że minus trójka nie może być domknięta, więc dziedziną funkcji będą wszystkie x'y należące do przedziału od minus nieskończoności do minus 3, otwarte, gdyż minus trójka nie może należeć tutaj, i od 3 do nieskończoności. Zwróćcie uwagę, że trójka jest domknięta, minus trójka jest otwarta. Oznacza to, że trójka należy do dziedziny funkcji, minus trójka nie należy. Pamiętajmy, że minus trójkę wyeliminowaliśmy tym drugim równaniem. Tak? Przejdźmy dalej do zadania 5. Tutaj dość łatwo będzie. U góry licznik w ogóle nas nie interesuje, bo cokolwiek by tam nie było, wszystko się zgadza. Natomiast na dole mamy do rozwiązania taką nierówność. x² minus 4x plus 3 ma być większe od 0. Nie może być równe 0, gdyż ten wielomian, ta funkcja kwadratowa jest w mianowniku, więc nie możemy przyrównać tego do 0. Możemy sobie to natomiast sfaktoryzować. Ja to robię w ten sposób, że tutaj szukam iloczynu, a potem te liczby, które tutaj pomnożę, dodaję i sprawdzam, co wyjdzie. Widzę zatem, że tu jest plus, tu jest minus, zatem prawdopodobnie to jest minus 1 razy minus 3, a tu minus 1 plus minus 3, czyli x minus 1, x minus 3 większe od 0. Skoro już mam napisaną funkcję kwadratową w postaci iloczynowej, mogę sobie narysować oś, zaznaczyć 1, zaznaczyć trójkę. Zwróćcie uwagę, że gdy miejsca zerowe z postaci iloczynowej wyciągam, to zabieram je z przeciwnymi znakami. Tu było x minus 1, miejscem zerowym jest 1, tu było x minus 3, miejscem zerowym jest 3. Z przodu przed nawiasem stoi 1, funkcja jest uśmiechnięta, czyli ramiona do góry. Przedział, który nas interesuje, to ten oto przedział i ten. Zatem dziedziną tej funkcji jest x należący od minus nieskończoności do 1 lub od trójki do nieskończoności. Przejdźmy do kolejnego zadania. Tu jest dość ciekawe zadanie. Mamy tutaj jakby funkcję składającą się z dwóch części. Tu w pierwszej części mamy funkcję pod pierwiastkiem, w drugiej części mamy funkcję, która ma w mianowniku jakiś dwumian. Musimy obydwie rozpatrzyć i znaleźć ich część wspólną. Zatem wiemy na pewno, że 5 minus x musi być większe lub równe 0 oraz x kwadrat, brzydko mi wyszło, poprawmy, x kwadrat minus 1 ma być nierówne 0. Tu widzimy od razu, że to jest nasza różnica kwadratów, x minus 1, x plus 1 nie równa się 0, zatem x nie równa się 1 i x nie równa się minus 1. Tutaj obustronnie możemy dodać x i wyjdzie nam, że x jest mniejszy, równy 5. Co tu się stało z tym zapisem? Dodałem x plus 0 to x i zwróćcie uwagę na dzióbek tej mniejszości.
on jest skierowany w stronę x-a, bo gdy dodamy x-a, tu będzie 0 plus x, x będzie tutaj po tej stronie. Więc przepisuję x-a i dzióbek kieruje tak jak wcześniej w stronę x-a. Natomiast jak się przyjrzycie, tutaj ta otwarta część tej mniejszości jest w stronę piątki, więc i tu tak samo. Więc mam teraz po pierwsze przedział oraz dwa wyłączenia. Mogę to sobie narysować standardowo na osi liczbowej. Zaznaczam wszystkie te liczby. Minus 1, 1, 5. Xy mają być mniejsze lub równe, czyli zamazuję piątkę, bo piątka należy do przedziału i wszystkie xy, które są wcześniej. Poza tym tutaj robię otwarte kółeczko i tu robię otwarte kółeczko. Oznacza to wyłączenia jedynki i minus jedynki. Zatem dziedziną tej funkcji są wszystkie xy, które należą od minus nieskończoności do 5 domknięte, ale bez dwuelementowego zbioru, w którym jest minus 1 i 1. Można to tak zapisać lub przy pomocy trzech zbiorów, czyli od minus nieskończoności do minus 1, od minus 1 do 1 i od 1 do 5 prawostronnie domknięte. Natomiast ten zapis według mnie jest troszkę szybszy i łatwiejszy do zrozumienia, bo ładnie tutaj wszystko obliczyliśmy. Znowu przenieśmy sobie nasze zadanie w to miejsce. Już tutaj przybliżam. O. I możemy liczyć dalej. Byliśmy na zadaniu 6, przejdźmy do 7. Zatem widzimy, że w liczniku mamy x minus 2, które ma być większe, równe od 0. W mianowniku mamy x kwadrat minus 9, które nie jest podpierwiastkiem, więc tylko nie ma być równe 0. Z tego wynika, że x minus 3, x plus 3 nierówne 0, czyli x nie może być równe trójce oraz x nie może być równe minus trójce. Tutaj obustronnie możemy dodać 2 i wiemy, że xy mają być większe, równe 2. Standardowo rysuję sobie oś, zaznaczam dwójkę, zaznaczam trójkę, zaznaczam minus trójkę. Wszystkie xy, które są większe bądź równe dwójce oraz minus trójkę muszę otworzyć i trójkę też otworzyć. Zwróćcie uwagę, że to, że minus trójka jest otwarta i jakby jest wyłączona z dziedziny, w ogóle nas nie interesuje, ona sobie gdzieś tam jest poza naszym przedziałem. Nasz przedział jest od 2 do nieskończoności i z otwartą trójką, czyli wyłączoną trójką. Poza tym minus trójka nas nie interesuje. Zatem zapiszmy dziedzinę, gdzie x należy do przedziału od domkniętej dwójki do nieskończoności bez jednoelementowego zbioru, w którym jest 3. Przejdźmy dalej do zadania 8. Po pierwsze, w liczniku cokolwiek by się nie stało, nas nie interesuje, bo licznik nawet mógłby być zerem. Tutaj wprawdzie nie może być, więc tym bardziej, ale tutaj nawet też nie ma mianownika, więc licznikiem się nie zajmujemy. Natomiast w mianowniku mamy 4 minus x kwadrat, które musi być wyłącznie większe od 0. Nie może być równe, bo mianownik nie może być równy 0. Teraz po pierwsze wyciągniemy sobie minus przed nawias. Mamy wtedy x kwadrat minus 4. Po drugie zastosujmy wzór skróconego mnożenia, rozpisując to szybciutko. Teraz narysujmy sobie oś liczbową, minus dwójkę, dwójkę. Z przodu przed nawiasem stoi minus, oznacza, że to jest minus 1. W związku z tym funkcja kwadratowa w takiej postaci iloczynowej jest smutna, czyli ramiona ma w dół. Idzie w ten sposób. To, co nas interesuje, to przedział powyżej zera, czyli powyżej kreski, którą symbolizuje oś x. W takim razie naszą
dziedziną funkcji są wszystkie xy, które należą do zbioru od -2 do 2. Przejdźmy dalej. Mamy takie oto zagadnienie. Przesuńmy sobie nieco. Mamy takie, możemy to zapisać w ten sposób: x minus 1 przez pierwiastek z x kwadrat minus 4. Czyli z tego wynika, że z górnego, z licznika wynika, że x minus 1 ma być większe równe 0. Dodatkowo x kwadrat minus 4 ma być tylko i wyłącznie większe od 0. To szybko możemy rozwiązać. Plus 1, czyli x większe od 1, a to rozpisać x minus 2, x plus 2. Widzimy tutaj, że mamy funkcję kwadratową, 2 minus 2, z przodu, jak to się mówi, jest 1, więc funkcja kwadratowa jest uśmiechnięta. Szukamy liczb, które są większe od 0, czyli są to te liczby. Tak, dodatkowo wiemy, że xy mają być większe od 1, większe równe, czyli zamalowujemy i puszczamy w tę stronę. Następnie szukamy części wspólnej tego przedziału, czyli od minus nieskończoności do minus 2 i od 2 do nieskończoności, oraz przedziału od 1 domkniętej do nieskończoności. To jest ta część wykresu, więc dziedziną tej funkcji są xy, które należą od 2 do nieskończoności. No i na koniec mamy ostatnie zadanie. Wiemy, że x kwadrat minus 6x plus 9 ma być większe bądź równe 0. Poza tym wiemy, że x kwadrat minus 1 nie może równać się 0. Z tego równania, po rozpisaniu przy pomocy wzoru, wynika, że x nie może być 1 oraz x nie może być minus 1, czyli to jest ta łatwiejsza część. Tutaj natomiast zauważamy wzór skróconego mnożenia. No jest nawet wzór, który pokazywałem w przykładzie, więc możemy od razu go złożyć do postaci kwadratu dwumianu większe od 0. Żeby sobie przedstawić to na osi, to robimy właśnie tę oś, zaznaczamy tę trójkę. Funkcja kwadratowa, która tu leży, to wygląda w ten sposób. Wierzchołek ma w trójce i szukamy wszystkich liczb, które są większe równe od 0. Czyli de facto tutaj do tej funkcji kwadratowej należą wszystkie xy. Dlaczego? Bo ta funkcja kwadratowa, która ma miejsce zerowe właśnie w trójce, ma ramiona ponad osią x oraz wierzchołek w punkcie właśnie trójka, a my chcemy wszystkie wartości, które przyjmuje ta funkcja, które są większe od 0. Czyli wszystkie punkty należące do ramion są powyżej 0, czyli należą, i wierzchołek, który leży na osi x, który ma wartość równą 0, też należy, czyli tylko 1 i minus 1 nie należy do dziedziny funkcji. Możemy to zapisać. X należy do wszystkich liczb rzeczywistych, ale bez wcześniej wyłączonej minus 1 i 1. To by było na tyle. Jeżeli podobał Wam się ten filmik, zostawcie lajki, to jest bardzo ważne dla rozwoju mojego kanału.
Jeżeli chcecie więcej takich filmików, to zasubskrybujcie, bądźcie na bieżąco i oczywiście zapraszam do wspierania mojego kanału. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Do następnego.